Cześć, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Total War Warhammer 3. Tym razem weźmiemy frakcję Demony Chaosu pod lupę. Omówimy trochę ich jednostki, budynki, armię, jak najlepiej na przykład budować armię i co w ogóle to jest te Demony Chaosu. Zacznijmy po kolei. Weźmy od budynków. Zaczynamy w lesie rozkładu, to jest pierwszy nasz budynek. Jeśli chodzi o budynki, no tutaj akurat ja buduję zawsze wszystko pod jednostki Korna, bo on sobie może wybrać jakie chcesz budynki, czy na przykład Korna, Slanesha, Nurgli. Wtedy przy zajmowaniu budynku oznaczasz jakie ma być po prostu wyznawcy, czy to mają być Korna, Nurgle, Tenesha, no po prostu wszystkich gdzieś tam tych frakcji takich pobocznych, dziwnych. Ja zawsze wybieram Korna, dlaczego? Bo Korn ma, jednostki Korna są tak naprawdę najmocniejsze, tak mi się chociażby wydaje. Bardzo łatwo nimi jest atakować, tym bardziej, że oni się bardzo gustują, jeśli chodzi o mocną piechotę. I ta piechota tak naprawdę wszystko przechodzi i rozwala bez żadnego problemu. Tak samo potwory i trochę kawalerii. Nie bazują oni na strzelcach, ale wydaje mi się, że im nie są po prostu potrzebni. Więc jeśli chodzi o budowanie, no budujemy zawsze to, co nam daje gdzieś tam największy dochód. Jeśli chodzi o dochód, oni na początku mają dosyć mały i te budynki też jakiegoś ogromnego dochodu nie dają, bo oni po prostu plądrują. O plądrowaniu zarabiasz po prostu najwięcej. Jeśli chodzi o budynki, to najlepiej do przychodu, do rozwoju te dwa budynki zdecydowanie warto wybudować. Ja zbudowałem garnizon, nie wiem w sumie po co. Jeśli chodzi o te spaczenie, no to jest ważne, bo jeśli wybierzesz na przykład Slanesha, to będzie generowało ci chwałę zamiast Korna, no to tak samo będzie Slanesha i spaczenie również Slanesha. Zaraz też o tym wszystko opowiem, dlaczego, co i jak. Jeśli chodzi jeszcze o budynki, no to tutaj przeważnie się buduje 3 budynki akurat u Korna. Wydaje mi się, że u Slanesha i tych innych frakcji będzie bardzo podobnie. Więc wydaje mi się, że Korn to jest taki najlepszy początek. Wiadomo, możesz sobie przejść na przykład raz kampanię Kornem, raz sobie zrobić armię Slanesha, jak ci się mega frakcja spodoba. Jeśli chodzi o same armie, przejdźmy do jakiejś mojej armii, już tutaj patrzymy, co tutaj mamy. Tu widzę jest taka dosyć mieszanka, bo mamy armię Tenesha plus na przykład armię Korna i jeszcze jakiegoś Nurgla trutnie. Jeśli chodzi o jednostki, jak widzisz, one są bardzo rozbieżne i też statystyki są rozbieżne. Jeśli chodzi o kornowe, no to oni są dosyć mocni na początku, są drodzy do kupienia, ale są tak naprawdę mocni. O co tu chodzi jeszcze z tymi jednostkami? Jeśli chodzi o regimenty, masz bardzo dużo regimentów, tak naprawdę od Korna do Slanesha, do Nurgli, do Tenesha, no wszystkie jednostki tam są. Bardzo dużo jest tych jednostek, od troli do jakichś strzelców, no do wszystkiego, kawalerii, nie kawalerii. Tych jednostek jest naprawdę sporo. Jeśli chodzi o na przykład bohaterów, no to tak samo możesz wtedy rekrutować na przykład kusicielki, czyli ze Slanesha, z Tenesha jakichś czarodziei, więc tego jest dosyć duży wybór. Jeśli chodzi o bohatera, to tutaj masz tak naprawdę 5 tych ścieżek, które też możesz wybierać wtedy automatycznie, na przykład te swoje budynki. Czy tam mamy Tenesha, Slanesha, mamy Nurgli, no i mamy Korna, a tu jest po prostu dodatkowy taki bonus. Jeśli chodzi na przykład o bonusy, tu mamy w większości z tego co widzimy do Tenesha, no mamy bardziej do czarów, z takich motywacji, utrzymania jednostek Tenesha, tu mamy utrzymanie do wszystkich tych 4 jednostek. Ja osobiście najbardziej poszedłem tak naprawdę, jeśli chodzi o pierwsze poziomy we furię wiernych, czyli do uzyskania chwały Korna plus nieczyste modlitwy, żeby na przykład tempo uzupełnienia strat sobie zwiększyć i tak samo wyczerpanie, żeby też nie było jakieś takie straszne. Więc każda ścieżka wybiera konkretne rzeczy i one są dosyć długie te ścieżki, więc dużo punktów sobie wybierzesz. Więc na pewno przemyśl sobie do wybrania tych ścieżek. Jeśli chodzi o pierwszą ścieżkę, to jest taka dosyć główna ścieżka odnośnie na przykład nagłego ataku, jakieś utrzymanie też do jednostek Korna. Dodatkowo tutaj mamy jakieś dyplomacje, zasięg po mapie, czy to jest tak jakby na zasadzie tej niebieskiej standardowej, co jest w każdej kampanii, znaczy w każdej frakcji. Jeśli chodzi jeszcze o bohatera, no to mamy coś takiego, jak on sobie ubiera dane rzeczy, jak głowa, korpus, skrzydła i wtedy masz wybór z danych po prostu itemów, z danych też frakcji, czyli tu mamy Teneszowe, tu mamy Slanesha i wtedy możesz sobie wybierać, sortować i przebierać w tych itemach i możesz dosyć ciekawie sobie ustawić swojego bohatera, możesz iść na przykład w pełno siły, z szarży, możesz iść w pancerz, możesz iść w obronę, no możesz tak to pomieszać jak tylko będziesz chciał, więc dosyć fajna opcja jeśli chodzi o zabawę itemami. No jedyny chyba bohater, który ma taką zabawę z itemami z tego co kojarzę. Jeśli chodzi jeszcze ogólnie o rzeczy frakcji, to właściwie mamy coś takiego jak tą chwałę. Chwała jest potrzebna do tego, że jeśli będziesz mieć jej więcej, będziesz mógł zbudować też lepsze budynki do armii na przykład.
Tak jak mamy w przykładzie, no gdzie tutaj mamy ten nasz las. Dobrze, tutaj na przykład w przykładzie ten. Tutaj na przykład nie dało się zbudować chyba tych trzecich tierów jednostek, no bo potrzebowało chyba się 2200, 2400 wyznania czy tam chwały Korna. To zdobywasz przeważnie po walce. Dodatkowo chyba za spaczenie też to wydaje mi się coś tam się dostawało. Więc jeśli chodzi o tą opcję, to jest fajna opcja. Jeśli chodzi jeszcze o jednostki, no jednostki musisz budować to, co ci najbardziej gdzieś tam pasuje. Ja akurat wybrałem Korna, to jest dosyć prosty i bardzo łatwo idzie z progresem, ale jednostki na przykład Tenesha są bardzo potężne. Już ci pokażę na przykład, które. Jeśli chodzi o Tenesha, oni mają bardzo dobrych tych strzelców. No siłę pocisków na przykład tutaj masz 40, to jest akurat regiment, ale też masz tak samo te jednostki trochę w wersji słabszej, to 34, więc bardzo mocno obijają. Tak samo na przykład mamy coś takiego jak rycerze zagłady Tenesha. Oni mają bardzo mocną piechotę, bo mają bardzo mocnych, jeśli chodzi o włócznie halabardy, więc wtedy z taką kawalerią, potworami, to oni po prostu jadą po nich i miażdżą. Jeśli chodzi o Nurgli, no tam wydaje mi się te jednostki są dobre, ale chyba nie takie najlepsze, więc jeśli byś szedł w jakąś ścieżkę, to nie wiem, czy bym nie poszedł albo w Slanesha, Tenesha, albo Korna. Chyba w Nurgli osobiście bym nie szedł, więc to szkoda kasy, szkoda zachodu. Wydaje mi się, że to wszystko o tej frakcji to mogłem powiedzieć. No tutaj nie ma ani drzewka technologicznego, ani jakichś skomplikowanych budynków, tylko tak naprawdę budynki do kasy, 3 budynki do armii i więc nic więcej nie ma. Frakcja jest dosyć prosta, jeśli chodzi o mechanikę. No jedynie jest, jeśli chodzi o początek scenariusza, no może się różnie potoczyć, bardzo ciężko się rozwijają. Ale jak już delikatnie się rozwiną, to jak widzisz, no tutaj całą mapę można zdobyć tak szybko. No mamy ile jest wiosek? 106 wiosek, a jest 133 tura. Mimo że pokonaliśmy głównych wrogów, jeśli chodzi o pokonanie warunków kampanii, no to musisz zniszczyć tak naprawdę zastępy apokalipsy, no po prostu demony chaosu, żeby być głównym szefem chaosu. Więc jeśli chodzi o ten poradnik, to tyle. Wydaje mi się, że dosyć prosto powiedziany, nie ma nic skomplikowanego, może nie jest idealny, ale wiadomo, nie ma rzeczy idealnych. Dzięki za oglądanie, lajkowanie i do